Cześć, z tej strony DJ Yellow Manula z kolektywu Rave FM. No i mamy taki cykl radiowy poświęcony historii brzmienia, korzeni różnych muzycznych, współczesnej muzyki elektronicznej, który nazywamy Making Waves. No i częściowo poświęciliśmy swoje audycje historii muzyki jamańskiej, w tym również dancehallu. I w dzisiejszym odcinku Rave FM TV chciałabym Wam opowiedzieć nieco o zwięźlej na temat, krótko, o historii redeemu, który nazywa się Slang Tank. Slang Tank to oczywiście jest redeem dancehallowy, ale zanim omówię, czym właściwie jest ten dancehall, oprócz oczywiście takich popularnych i powierzchownych skojarzeń, czyli tańczenie pupą, to już nie jest muzyka, kultura, taniec. No ale to do tego przejdziemy. Rdzeń dancehallu tkwi w muzyce z kolei takiej z przełomu XIX i XX wieku, która nazywa się mento. Był to styl niski, który został wykształcony na skutek przybycia na Jamajkę niewolników afrykańskich. No i tych zdolnych muzycznie ludzi zniewolonych przyuczano do tego, żeby zabawiali swoich białych panów muzyką aranżowaną pod białe ucho. No i właśnie, żeby móc w jakiś tam sposób hakować rzeczywistość, że tak powiem współcześnie, to czerpali głęboko z dziedzictwa duchowego Afryki. I właśnie ta muzyka mento to jest taki przodek wszystkich współczesnych obecnie stylów muzycznych na Jamajce. No i tam właśnie z tego mento przekształciło się reggae. Reggae, wiadomo, kojarzy nam się najbardziej z Bobem Marleyem. No ale z tego, co powinniśmy na użytek tego newsa najbardziej zapamiętać, to, że tam są dwa rytmy. Funkcjonują dwa rytmy, które nazywają się steppers i rockers. No i w wymawie patła, czyli takiej mieszance językowej, kreolskiej, która służyła do tego, żeby trochę pan nie do końca rozumiał, co do niego mówi właśnie poddany, to w patła mówi się redeems na te rytmy. No i można powiedzieć, że taką właśnie podstawą muzyczną dancehallu będzie taki redeem. Ale żeby móc coś więcej o tym powiedzieć, no to należy wspomnieć o pierwszym w historii muzyki dancehallowej w pełni zdigitalizowanym redeemie, jakim był właśnie Slang Tank. Twórcami Slang Tangu, czyli redeemu, który posłużył pod piosenkę Under Me Slang Tank, byli Wayne Smith oraz King Jammy i miało to miejsce w roku 1984. Więc historia w ogóle tego dancehallu i tego redeemu jest też właśnie historią jakby afrykańską, jest historią niewolnictwa, getta, które potem się wykształciło na Jamajce, jest historią przypadku i jest też historią wielu aspektów takich kulturowych, które niekoniecznie są przypisane wyłącznie Jamajce. Otóż swoje charakterystyczne brzmienie Slang Tank nie tylko zawdzięcza swoim twórcom, czyli Wayne Smith i King Jammy, ale również, co jest takie zaskakujące, Ediemu Cochranowi, amerykańskiemu gwiazdorowi z lat 50., który miał taki hicior Something Else. No i wyobraźcie sobie, że pewna pani, Japonka w dodatku, która pracowała dla Casio, zaprojektowała ustawienie fabryczne Casio Stone MT40, które miało właśnie imitować utwór Something Else Ediego Cochrana. W rzeczywistości nie do końca to tak brzmiało, no ale tam załóżmy właśnie na tym Casio Stone wciskało się preset, no i leciała melodyjka. Dlaczego w ogóle oni zdecydowali się na Casio Stone? Otóż zwyczajnie na świecie nie było ich stać na dużo droższą Yamahę. W rzeczywistości skorzystali z sprzętu z niższej półki, który miał właśnie ten osobliwy, charakterystyczny dźwięk, który stał się
no jakby takim fundamentem dla współczesnego dancehallu. A co to znaczy zdigitalizowany? To znaczy bezpośrednio przeniesiony, po prostu nagrany prawdopodobnie najpierw analogowo i potem przeniesiony na komputer, zgrany. Jeśli Was zainteresował temat, no to odsyłam na naszą Mix chmurkę, czyli inaczej mówiąc Mixcloud, gdzie mamy swoje podcasty Making Waves na Rave FM i z łatwością nas znajdziecie. Całe Dancehall Story jest też epizod po angielsku Making Waves, to się nazywa od Mento po Neurojungle, więc na pewno dużo materiałów ciekawych znajdziecie. Szukajcie na własną rękę też historii, no i przede wszystkim słuchajcie muzyki dancehallowej. Wszystkie linki w opisie. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, wspierać, bo jeśli wspieracie swoją lokalną radiostację, no to szerzycie jakąś oddolną kulturę i pozwalacie jej żyć. I w ten sposób nie dajemy się siłom Babilonu i tworzymy coś wartościowego.